Wszystko zaczęło się od tego, że obejrzałem odcinek 40-latka, w którym inżynier Karwowski miał trochę wolnego i postanowił skonstruować coś nowego. Tu ma być rodzaj czarnej pompy. Pompa została dawno wynaleziona, Stefciu. Istnieje nieskończona ilość pomp. Niektórych jeszcze nie wynaleziono. Pomyślałem wtedy, że skoro mam ten jeden wolny dzień w miesiącu, to czemu nie wymyśleć czegoś tak jak Karwowski? Za 4 lata też będę w jego wieku. Z profesorem mi powiedział, że to jest bardzo interesujące. No, a potem skończyłem studia, żeby pracę. Ciebie poznałem, naprawdę się urodziłem. Zadzwonił do mnie Presejsen i mówi, że ma pomysł na model organów i że wyśle go MMS-em. No i wysłał jakieś bazgroły, z których niewiele można było zrozumieć. Pan Sutowicz początkowo nie mógł rozczytać moich planów, więc rozpoczęliśmy korespondencję mailową, a po pewnym czasie przeszliśmy do fazy projektowej. Po pewnym czasie zaczęliśmy się wzajemnie rozumieć i doszliśmy do wniosku, że może wyjść z tego coś naprawdę unikatowego. Panie, dajmy tutaj drugi przewód do traktury pneumatycznej, ale nie ołowiany, tylko zróbmy tutaj przewód igielitowy, żeby wtedy każdy mógł zobaczyć, że ma to wpływ na opóźnienie traktury. No ale po co? Przecież każdy głupek to wie. No właśnie nie każdy. No tak. Współpraca była ciekawa, bo nie ograniczało nas nic poza fantazją. Na którą pracownicy reagowali czasem niedowierzaniem. Panie kierowniku, kto to wymyślił? Robimy, nie pytamy, robimy. Głównym założeniem było to, żeby pokazać studentom wszystkie możliwe typy traktur i wiatrownic. No faktycznie, nikt czegoś takiego jeszcze nie wykonał na świecie. Dlaczego nie możemy być pierwsi? Presejsen wymyślił do tego jeszcze dołożenie kilku różnych piszczałek, a to już był kosmos. Skoro robić model, który pokaże działanie traktury mechanicznej, pneumatycznej, wiatrownicy klapowo-zasuwowej, stożkowej, membranowej, to czemu nie dołożyć tam zestawu piszczałek z różnych epok? Studenci zrozumieją z tego więcej niż z całego roku zajęć z organoznawstwa. No ciekawe, co to będzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan. Jestem. Zapraszam do warsztatu. Bardzo chętnie. No i widzę, że model jest gotowy. Jest gotowy. Zaczęło się tak sobie z tymi pomysłami, bo były dziwne. No były. Pracownicy dziwnie na mnie patrzyli, co ten facet od nas chce, ale efekt jest fajny. Czyli wszystkie te pomysły zostały tu zrealizowane i mamy model, w którym możemy pokazać działanie różnych traktur z różnymi systemami. Tak, i na różnych materiałach. Tak jest, czyli mamy klawiszy tyle, ile piszczałek. Tak, ale systemy tak naprawdę są 4. Pierwszy to będzie system pewnie mechaniczny. Pierwszy klawisz to jest system mechaniczny, klapowo-zasuwowy. Klapowy dlatego, że mamy klapę, która wpuszcza powietrze do kanceli, do wiatrownicy. I ten klawisz jest zrobiony tak, klapa jest oskurowana tylko skórą. Mamy pulpet skórzany, czyli klasykę tematu. Drugi klawisz to jest też klapa zasuwa, ale już klapa jest przeklejona filcem i skórą. I mamy uszczelnienie z pulpetem ołowianym. Ołowiany. I tutaj też widzę, filc jest elegancki, żeby można było poczuć różnicę. Faktycznie jest tu wyczuwalne, że klapa od razu jest uchylana, a tutaj dopiero po chwili. To mówiliśmy, że to jest system klapowo-zasuwowy, bo Tak mamy jest. zasuwę z tamtej Tak strony jest. i z tej przesuwę, która wpuszcza nam powietrze już pod piszczałkę. Tak jest i możemy napompować miech. Zobaczycie, jak to się sprawdza.
i w przypadku głosu językowego, który możemy też dostroić, więc Tak. można od razu studentom pokazać, jak się stroi. Jest też głos językowy. I dalej mówiliśmy o systemie stożkowym. I tutaj Tak, mamy stożek mechaniczny. stożek mechaniczny, to jest ta komora, i stożek pneumatyczny zdwojony. Tak, stożek mechaniczny, no jak sama nazwa wskazuje, jest uruchamiany mechanicznie, co dla grającego też ma znaczenie. Tak, bo możemy dokładnie regulować początek dźwięku i dynamikę. Tak jest. I oprócz tego mamy system stożkowy, ale pneumatyczny. Pneumatyczny. I dlaczego mamy dwa te stożki pneumatyczne? Bo jeden jest zrobiony na klasycznej trakturze rurka ołowiana, mieszek skórzany z najwyższej jakości skóry, a dalej już jest to samo, stożek, tak? I następny klawisz to jest rurka plastikowa, mieszek polipel, czyli tworzywo sztuczne, no i dalej już znowu jest to samo, tak żeby zobaczyć różnicę i wizualnie, i organoleptycznie na klawiszu. To sprawdźmy. Teoretycznie ten pierwszy system powinien działać sprawnie. No już nawet na takim małym modelu. Czuć A tu jest lekkie bardzo opóźnienie. krótka rurka, więc przy rurce, która będzie miała 5, 7, 10 metrów, będzie coraz większa różnica. I ostatni system. System upustowy. Pierwszy klawisz z tego systemu, mieszek upustowy leżący. Możemy zademonstrować. Czyli to jest ten system, który został wymyślony przez firmę Weigle, charakteryzujący się błyskawicznym zadęciem, ale problemami z repetycją. Co już widać teraz. Od razu jest dźwięk, ale jest problem z tą repetycją. Oraz ten system tak zwany Taschenlade. Z mieszkiem pionowym. Klawisze też są wykonane z różnych materiałów. Pierwszy klawisz to jest tworzywo sztuczne. Pierwszy półton to jest heban. Następny klawisz to jest kość wołowa. Później mamy półton bukowy z nakładką z bukszpanu. Następny klawisz to jest ukłon w stronę Krakowa, Majeronowicz. Czyli Koźmin. Czyli Koźmin Wielkopolski. Następny klawisz, klasyka też w barokowych instrumentach, czyli odwrócone kolory, heban, półton też z hebanu, ale z nakładką z kości. Więc mamy też każdy klawisz inaczej wykonany. To samo mamy z registrami. Te nakładki registrowe jeszcze będą wymienione, prawda? Tak, będziemy jeszcze ustalać szczegóły sobie. Więc każdy ten system jest tak pomyślany, żeby był inny, żeby był różnorodny. To samo mamy z konduktami. Mamy kondukt cynowy, Bardzo mamy ładnie. kondukt papierowy, mamy kondukt drewniany i mamy flexibre rurę. Czyli klimatyzacja i chłodnictwo. Czyli mamy wyczerpane wszystkie systemy. Tak jest. No i to, z czym moi pracownicy nie do końca ufali, że ja mówię tak, jak ma być zrobione, czy sobie z nich żartów nie stroję. Czyli miech, każdy narożnik ma wykonany w innej technologii stolarskiej. Dokładnie. Pierwszy, niestety najgorszy, na czoło plus gwoździe. Drugi narożnik, mamy czopy proste. Trzeci narożnik zacięty pod kątem 45 stopni plus kołki, w środku drewniane. I czwarty, klasyka gatunku. I czwarty, klasyka gatunku, czop jaskółczy ogon. Tak jest. Klasyka stolarstwa, najlepsza. I tak samo mamy różnorodne piszczałki, tak żeby można było pokazać, Tak. jakie są różnice w ich budowie. Czyli mamy piszczałkę językową, mamy piszczałki labialne, drewniane i metalowe, ale metalowe zrobione w sposób romantyczny i w sposób barokowy. Tak. Z odpowiednim systemem strojenia. Są piszczałki cięte na ton, piszczałki z rolkami strojeniowymi i mamy też piszczałki kryte. Jedną piszczałkę krytą, która jest uszczelniona skórą i piszczałkę półkrytą, uszczelnioną filcem. No to co? Teraz wystarczy to opatentować i sprzedawać akademiom muzycznym W Polsce, w Europie. na świecie. Jeśli chcesz zamówić model organów, napisz